takie dwie ciekawostki wam powiem. Jedna z nich, znaczy jedna jest na pewno ciekawostką, że kogut rośnie szybciej. Nie tak jak my sadziliśmy z Grzesiem z La Fuente na takich dziczkach, na takich podkładkach. To i tak będziemy robić, ale w innym miejscu. Zacznę robić jogę twarzy. Jogę twarzy. To Klaudia, wystarczy tak. I na gumkę. Małe déjà vu, tak? Tak, małe z 2024, 3 i 2. Tak. O, czy te muchy zawsze muszą do gówna lecieć? Cytrynowy, słodki, no zresztą jak zbieracie czarny bez, to wiecie. Ja myślę, Klaudia, że to chyba jest zapach kozy. Zastanawiam, czy ja już tego przypadkiem nie robiłem kiedyś. Wydaje mi się, że chyba tak. Małe déjà vu, tak? Tak, małe z 2024, 3 i 2. Tak. O, czy te muchy zawsze muszą do gówna lecieć? Dzień dobry, witamy się z wami z samego rana. My w tym momencie przygotowujemy klatkę dla naszych pisklaków, dla brojlerków, czyli kur pastwiskowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeciągnęliśmy właśnie klatkę, która gdzie indziej stała i daliśmy na pole, które jak możecie sami teraz zobaczyć na załączonym obrazku jest skoszone. Tutaj były kozy i owce na początku, że tak powiem, sezonu wiosennego. Podjadły troszeczkę, to czego nie zjadły to skosiliśmy i w tym momencie wchodzą tutaj nasze kurki. Temperatura dzisiaj jest odpowiednia. Tak, odpowiednio parna i odpowiednio ciepła. Odpowiednio parna i cieplna. To co pracujący ludzie lubią najbardziej. Tak. Marcin może nie za bardzo przepada za taką temperaturą, natomiast kurki będą miały dzisiaj właśnie ten swój dzień, bo czekaliśmy z nimi, no jesteśmy tak chyba opóźnieni o kilka dni, prawda, żeby z wypuszczeniem ich. Takich... No, my zawsze celowaliśmy 2 tygodnie, przyjęte jest, że trzeba to zrobić, trzeba jeszcze tutaj taką drapaka. Dobrze. Że przyjęte jest, że do 3 tygodnia, no ale wiecie, to wszystko zależy od pogody, to nawet jakby był i 4 tydzień, no to nie chcecie im rozwalić płuc, a chyba idzie już cieplejsze noce, bo to o to chodziło przeważnie, że za zimno było w nocy. Tak. Dobra, ja tutaj to spsikam trochę, żeby było już odtajało. Dobrze, a ja z domu drapaka ci przynieść, tak? Ale chyba ja wiem, gdzie drapak, to pójdę. Dobra, i to później podłączamy. Korytka to przyniesiemy już od nich. Dobrze. No i tylko je w skrzynkach i niech się pasą świnki. Dokładnie. I pierwsze dni, pamiętajcie, jak macie mało pola, spokojnie pierwsze dni mogą stać troszkę dłużej, no będziecie widzieć jak brudzą w jednym miejscu, natomiast pod koniec zwiększacie częstotliwość przedstawiania, na przykład 2 razy dziennie, no bo jak już są duże, to jednak leci z tego dupska. Dobra, my lecimy po maluchy. Będziecie miały stresa, małe świnki, ale nie martwcie się,
Mama zrobi tak, żeby ten też był jak najmniejszy. Idziecie do M5 teraz. Idziecie do M5. Z M1 do M5. To Ja teraz... wiem, czy to aż 2 razy większe? No może 2 razy? Nie, chyba nawet A, nie. no może nie. Z pół raza większe, co? Tak, tak. No ale przewiew, trawka też. Trawka, robaczki. I przede wszystkim nowe No. parcele. Farajna, będzie super. Dobra, Będzie super. kochanie. Po ile ładować tego? tak jak się- Wiesz co, no nie jak zapakuję, tak żeby komfortowo się czuły. Żebyśmy my to przenieśli. No wiem, no też. Poczekaj, jest tutaj 80 sztuk, prawda? 85 4, sztuk, 5, czyli... po 30 może, po 25 może, Po po dwa- 30. No 30. Dobra, to po 30 sztuk pakuję. Dobra. Tego małego, taki wiecie, mamy takiego niedorozwoja i jest malutki, nie rośnie, to my go ubijemy wcześniej, bo już mamy z takimi doświadczenia, one po prostu nie będą rosły, ale już kury go dziobią, wiesz, Tak? widziałem, że ma Coś, czerwony tyłek. No nie wiem, co, chyba go po prostu bijemy już po złapaniu, co nie? Czasami tak się zdarza. No, czasami tak, no to wiecie, na taką ilość, no tak to jest w życiu. Nie chce mi się gadać. Ale nie, zawsze w hodowli. Słuchajcie, Zawsze. czy jeżeli chodzi o krowy, czy o barany, czy o kozy, jeżeli ktoś zajmuje się profesjonalnie tak hodowlą, profesjonalnie w tym sensie, że właśnie chce zachować jak najzdrowsze, jak największe okazy, które po prostu w przyszłości I robić co dadzą... co roku, co nie? Czyli Tak, powtarzalność jest duża. Tak, powtarzalność. Po prostu raz, że po prostu jest to zdrowy, duży osobnik, czy to samica, czy samiec, prawda? To później jest dużo większe prawdopodobieństwo, że pokolenie jego będzie zdrowsze, większe, nie będzie... Ale przy ilości sztuk zawsze się coś może przydarzyć. tak, Różnie, po prostu różnie. Tak. Tutaj wczoraj właśnie z Mirkiem sobie rozmawialiśmy. Właśnie rozmawialiśmy sobie o jaki problem był z wycieleniem cielaka, ile godzin spędzili, żeby macica się, wyobraźcie, w krowie macica się obróciła i przez to się obróciła tak jak sznurek. Zamknęło się, wylot się zamknął. Szyjka. Kilka godzin z weterynarzem. Kilku chłopa próbowało małego wyciągnąć. No tragedia, bo tragedia. No, a czemu się zdarzyło, my się pytamy? A mówi, nie wiem, może się gdzieś potarzała, może gdzieś się obróciła, on w inną stronę, ona w inną stronę i się obróciło. Wyobrażacie sobie, zdrowa krowa, która normalnie rodziła, w jednym roku postanowiła, że ta macica się przekręci. No niestety, no mały nie przeżył. No to nie, ale tak, bo ona uratowali. rodziła, chciała rodzić, a ponieważ macica była skręcona, nie mogła go wypchnąć, a jak go nie mogła wypchnąć, a myślała, że rodzi, no to w końcu pępowina się, wiecie, odcięła, bo tyle godzin to trwało. Łożysko się odkryło. Łożysko się odkryło, no. One by nie uciekły, ale te nasze kurzyska mogłyby tam wejść i zrobić harmider. Tak, ale poza tym jest jeszcze inna sprawa. Nasze kury są wybiegane, one mają już tam rok czy półtora. Wiecie, jakieś choróbsko może na nich być, na które one są odporne. To są już szczeniaki i one nie mają tej odporności tych kur takich dziko latających. Dlatego my wolimy tego nie miksować. No nie ja wiem, łączyć. bo coś się jeszcze stanie. Przejdziecie się teraz z nami dobry kawałek. My już sobie dzisiaj, i to chyba ja już nie wiem, czy ja nie mówiłem w innych sezonach naszych przygód, że potrzebujemy wózek czterokołowy. Wreszcie zdecydowałem się go kupić. Plecy bolą. No bolą plecy i nie przestają boleć, co nas zaczyna martwić. No nie wiem, tam szerokością. Stwierdziliśmy, że wszystko ja paszę, nie będę już woził nawet na taczkach. I to chyba będzie taka wasza, ja nie wiem, zobaczymy w czasie, czy to jest racja, czy nie. To się podzielimy, czy to był dobry pomysł, czy nie. Ale stwierdziliśmy, że wszystko, co można nie na kręgosłup brać, nie będziemy brać na kręgosłup. Tylko po prostu przeładunek typu z przyczepy na taczkę. Czy to wózek ogrodowy się nazywa? Wózek ogrodowy, bo byłam w ogrodniczym, jak kupowałam szałwię i dojrzałam właśnie taki super roczny wózek. I no, najwyższy czas się w niego zaopatrzyć. Dobra, dołem czy górą? Może dołem. My zmieniamy pastwiska, nie wiem, czy to już pokazywaliśmy, jak radość nie pokazywała.
Więcej byśmy nie dali rady. Nie. Takie małe gnojki a ważą. Do dołu, do dołu. Już stresa już długo nie będziecie miały. Kupy mają ładne. To mi się podoba. Tak, to jest najważniejsze. Tak, żeby patrzeć na te kupy. One są takie lekko luźne, ale lekko. Dobra, klatka pusta, idziemy po następne. Czekaj, może odpoczniemy sobie. Dobrze? Dobra, to. Jej, już co tam się Co dzieje? tam się dzieje, Marta? Marta, co ty? Oj, Marta jakaś Są dzisiaj wszystkie maluchy, rozhisteryzowana wszystko jest. Czy nie? No ale wiesz, to nie Marty przede wszystkim. Gdzie jest ta szczotka? Eee, a, chyba zostawiliśmy, wiesz? Dobra, to idziemy po następne kury i wtedy weźmiemy. Tak. No do koleżków, do koleżków. No tam są też koleżanki. No to Następna do koleżków i koleżanek. No tam są też inne płcie. Jakie inne płcie? To które my będziemy w końcu jedli? Dobra, wyciągaj tato, bo się niecierpliwią. O, Chodź pierdzielić tatą płciach. Bo znowu Dokładnie. się zbanują filmy. o, pokażcie się maluchy. O. Dobra, Ostatni kurs. ale nie no, nie, jest większa. To jest ja myślę tak z 2 razy. Na pewno 2 razy większa. Widać jak one Widać. tutaj się rozpierzchły, prawda? No, tak, tak. Oho, to w jednej one i tak 1/4 siedzą. No. Ale dzisiaj A super warunki. Gdzie ubią, Klaudia? Super dzisiaj warunki wiesz, są. już tak są podjarane. I tak i generalnie chyba kurki w ogóle nie lubią takiej długiej trawy. One lubią, żeby była właśnie taka krótsza. Tak. Aha, no to wiecie, no to ciągle takie porady daję, no ale wiem, że może ktoś nowy nas ogląda, na pewno będzie oglądał, to zawsze też powtarzamy, że kurki nasze dostawały trawę, może w sezonie nie tak aż dużo, jakbym sobie chciał, ale ja tam dawałem im, ciąłem z Klaudią taką lekko posiekaną, żeby mogły sobie coś podziubać, bo to je przyzwyczaja właśnie w tym okresie takim, powiedzmy, niemowlęcym do spożywania. Do trawienia, prawda? Tak, że muszą wiedzieć, no. Mhm. Mały dinozaury. No naprawdę jak dinozaur, jak tak się przyjrzeć. Te Przecież nogi gdyby- mają takie grube. No grube nogi. Dobra, Lecimy. lecimy.
Marcin szpadel zostawił i dołek już wykopał. Dołek i zaraz się zakopię sam w tym dołku. Tak, tak, tak. Weź trochę te korzenie tak poluzuj tam na dole. No. I jaka to jest odmiana, żebyś do Burłat. Burlat. Burłat. Burłat czy burłat, no? Burlat. I sadzimy tutaj czereśnie. W miejscu, w którym znajdują się tymczasowe dwie grządki, tam w oddali. O, widzicie mnie w odbiciu akurat. Tak, ale zdecydowaliśmy się tutaj dać więcej drzewek owocowych, żebyśmy raz mieli tutaj bliżej, a to są drzewka takie z komercyjnych, można powiedzieć, upraw czy hodowli, upraw, bo hoduje się zwierzęta, prawda? To z takich konwencjonalnych upraw. Nie tak jak my sadziliśmy z Grzesiem, z La Fuente na takich dziczkach, na takich podkładkach. To i tak będziemy robić, ale w innym miejscu. Tak, ale to będzie w innym miejscu. Wiecie co, no to chcemy po prostu tak... Coś przyspieszyć, coś inaczej, zobaczyć, czy da radę taką kupną niż nie pryskać, nie? I, czy ona przeżyje. Powiem wam tak, dlaczego? Tutaj mamy bardzo dużo dziczek czereśni. Czyli tu jest dobrze tym czereśniom. Co chwila jakieś rosną nowe i pomyśleliśmy sobie, kurczę, no to lecimy z koksem, spróbujemy, co z tego wyjdzie, najwyżej będziemy cieli i tyle. Ale tak, znowuż na sadzie, który sadziliśmy z Grzesiem, bardziej nam zależało, bo tam będą jabłonie i grusze i to będziemy się starać właśnie od Grzesia brać, tak. Jak to się nazywa, żabciu? Nie odkłady, tylko sztobry. O, sztobry. Dlatego tam zabezpieczaliśmy te drzewka tak pancernie, nie wiem czy pamiętacie, siatką ze stali nierdzewnej, żwir, tam wszystko szło, żeby z karczownikami walczyć. Natomiast tutaj lecimy na żywioł. Jak wyjdą, jak przetrwają, to będzie super, to będzie sukces. No i tak no, będziemy trzymać za nie kciuki. A jak nie, to będzie też sukces. Tak, ale tak jak Marcin wspomniał, mamy tutaj mnóstwo ogromnych, dużych czereśni. Po prawej mojej stronie, zobaczcie jak pięknie żywopłot już nam urósł, on jest ponad 2 metry i to jest Ałycza, więc mam nadzieję, że po prostu karczowniki mają takie tutaj urozmaicenie, że nie będą się mściły na tych kilku drzewkach owocowych, na którym nam będzie zależało. Gorzej ze szpakami. A no to już zobaczymy. W ogóle prawie korzenia nie ma. Tak? No, ukorzenienie jest słabe w tych roślinach. Mhm. No dobrze, no zaraz po wiaderko polecimy. A nie, tutaj jest wąż, to może sięgnie, prawda? No tak, chyba, a nie wiem. No zobaczymy. I mamy tak odmianę Reginę, Burlat, Kamę. Kama. Tak, to jest Kama. Bo Kama z burłatem, tak? Burłat. No tam ja tam mam rozpisane, bo są 2 odmiany wczesne i 2 odmiany później też, żeby się nawzajem zapylały. I jeszcze jest chyba Kordia, o ile się nie mylę. To bym musiała zerknąć na oznakowania na każdej z czereśni. Jednym słowem, chcemy sobie zjeść czereśni i liczymy, że będzie to szybciej, zanim my sobie, wiecie, w jakiś normalny sposób poradzimy z tymi szczepieniami. Przecież my dopiero na jesień będziemy szczepić, zanim to urośnie. A to powiem wam, że ciężka sprawa. Natomiast widzimy, że będziemy mieć 2 śliwki, które dostaliśmy węgierkę chyba od mamy. Tak, też kupne. Też kupna i no właśnie dlatego przyspieszamy troszeczkę proces. Zobaczymy co będzie. Mamy tak duży wiecie, teren. To nie są drogie rzeczy, 20 zł sadzonka kosztuje. No nie chciałby nikt zmarnować i chciałby zjeść, ale przede wszystkim zobaczymy jak one sobie dadzą radę bez oprysków. My opryski będziemy robić, ale tylko biologiczne, tylko z serwatek, tylko z rzeczy, które wiemy, że są zdrowe. Natomiast jeśli będzie to potrzebowało czegoś z chemii, wyleci. No i dobra, Kasia, gdzie następna para? No idę patrzeć właśnie za słońcem,
No i zdecydować się właśnie na miejsce musimy. A przy okazji pokażę Wam, jak zabezpieczyłam moje pomidorki. Jak już tutaj jesteśmy, taki malutki update. Dałam taką siatkę, widzicie, to jest na szpaki, na czereśnie, na drzewa owocowe, żeby mi tutaj kury nie weszły i nie demolują. Nie demolują mi. Wiem, że co niektórzy pisali właśnie, że to były raczej ślimaki, to co mi tą sałatę tutaj uszczypnęły. No trochę pogniotłam tą trawę, ale wiem, muszę ją skosić i dać tutaj albo zrębki, albo co niektórzy też pisali, żebym dała skorupki od jajek, więc to też jest super podpowiedź. Bardzo Wam dziękuję za to. Każda informacja jest dla mnie cenna, bo tak jak mówię, jestem nowicjuszką, jeżeli chodzi o roślinki i takie no warzywnik. Nie warzywniak, tylko warzywnik. O, Dzień dobry. moja Jak? Popatrzcie, jak pięknie obskubana ta jest. Ta już coraz lepiej. Cześć mordeczki, cześć. trawa, no powiemy Wam, że za bardzo tutaj nie urosła. Była susza i w porównaniu do zeszłego roku to jest mizernie. O, słońce zaszło, to może nie będziecie za bardzo tego dobrze widzieli, ale nawet do kolan nam nie sięga. Gdzieniegdzie, tutaj na przykład przy lesie, przy drzewach, to jak jeździliśmy traktorem, to nie mogliśmy tego skosić na raz, to było kilka kursów trzeba było zrobić. Natomiast teraz no to tak no kiepsko to wygląda. Wpuściliśmy tutaj nasz zwierzyniec, naszą ferajnę tylko na chwilę, bo idę na czarny bez zobaczyć, czy już coś zakwitło. A Marcin tam już w oddali macha i czeka na mnie, bo chcę zrobić dzisiaj lody z czarnego bzu. Grzeje. Grzeje. Dziewczyny tutaj trochę się poczęstowały tym czarnym bzem i też możemy tutaj zobaczyć te niektóre drzewa, które są okorowane, że w tym roku no niestety no ich żywot już się skończył. Widzicie jaka fajna linia? Przepraszam Cię, Klaudia, popatrzcie. To wszystko Aha. kozy zrobiły. Tak, tam wszystko kozy zrobiły. Czarny bez. W sumie ja tak na niego patrzę, on dopiero zaczyna kwitnąć, więc najlepiej, dobrze by było jeszcze troszeczkę poczekać, jak chcecie zrobić lody z czarnego bzu, żeby on już był takim no fajnym, już dużym takim rozkwicie, bo wtedy właśnie jest ten nektar, te pyłki, bo o to Wam chodzi, żeby to się przedostało później do śmietany. Natomiast jutro mamy gości, więc chcę ich zaskoczyć i postaram się powybierać już te kwiaty takie najbardziej, które już rozkwitły. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy wyczują tą taką subtelną nutę. Czyli będziesz wybierać nosem. Widzicie, na czerny baran stał z kamerą i od razu całe stado przyszło. Dobra, lecimy na Klaudię. Tak. No ale mają tutaj smakołyki, mają różną roślinność. Tutaj nie tyle sama trawa jest, ale fajne jeszcze takie bobikowate rośliny. One pięknie kwitną na różowo, ale no jeszcze to jest dla nich za wcześnie. Dobrze, tutaj widzicie, to na przykład jeszcze nie nadaje się, żebym to w tym momencie zabrała, ponieważ no widać te kwiaty jeszcze no dopiero zaczynają się otwierać, więc ten baldachim jeszcze będzie tutaj dojrzewał na późniejszy termin. Natomiast tutaj, o, ten już na przykład zbiorę i dobrze pamiętajcie, zbierajcie to wtedy, kiedy jest pogoda sucha, najlepiej w południe i bezwieczna. My jesteśmy tutaj w takim zakątku, gdzie akurat nas duże tutaj drzewa chronią od wiatru, więc tutaj jest zawsze tak spokojnie i dlatego
O, ale pięknie pachnie. Dlatego jestem w stanie właśnie je uzbierać. To taki zapach jest taki delikatnie cytrynowy, słodki. No zresztą jak zbieracie czarny bez, to wiecie. Ja myślę, Klaudia, że to chyba jest zapach kozy. Tak, koz. Chyba ciebie mówił o kozie. Kozy. Oprócz tego teraz będą lody, ale później jak będzie tego troszeczkę więcej, bo nie chcę za dużo tego uszczypnąć, żeby jeszcze ten bez tutaj dojrzewał, zrobię herbatę. Ponieważ co? Herbata, jeżeli zbieracie czarny bez, to wiecie, że zawiera on... Boże, co on zawiera? Flawonoidy, kwasy fenolowe, rutynę, więc czarny bez jest dobry na przykład, jest moczopędny, działa moczopędnie. Natomiast owoce czarnego bzu dobrze działają na potnie i oczyszczająco, ale to już są owoce i owoców oczywiście nie jemy na surowo. To musi być jakaś nalewka, czy jakoś przerobione, żeby nie były surowe. Dobrze, Marcin chciał coś powiedzieć. A rutyna działa bardzo dobrze na rutynę. Tak, bo już widziałam cały czas a. Dobrze, że nie zaczynam be. Tak, i nie mógł A mógłbym. Nie mógł się doczekać, kiedy Klaudia... Bo Klaudia nigdy nie kończy. Tak, Klaudia nigdy nie kończy. Poza tym, jak już pozbieracie te baldachimy, odstawiamy to na chwilę, żeby jakieś robaczki z tego powychodziły. W domu gdzieś na blacie, na papier sobie je położyć, żeby cokolwiek tam na nich będzie, żeby to powychodziło. I dalszy etap Wam pokażę. Jak Popatrzcie, jak się pracuje ze stadem, które Was lubi. Wszystkie już są tutaj. Pastuszkowie jesteśmy prawdziwi. Mega słodki. Pilnuj mi moich tych, żeby nie zjadły mi, wiesz, bo to Ja są już nie małe... wiem, czego mam pilnować, żabciuszku. Aha, no to musisz mieć podzielność uwagi. To nie dam rady. A wiem. Ja mogę się na pół rzeczy naraz skupić. Cześć, maluchy. Ale wy jesteście maluchy, was z tej trawki to w ogóle nie widać. No cześć, a jeden ma strasznie brudny nos. Cześć, pięknostki. Uciekniecie, co? Wy się troszkę nas boicie. Cześć, piękny koziuchu. A popatrzcie ten braciszek czy siostrzyczka. Jaki brudny nos. Nie wiem, czy to widać. Chyba jakoś się tam dostać. Albo tam, zobacz, tam, no, któreś. Poczekaj, to ja się odsunę trochę. Dobra. No nie chcę złamać, bo tam się... Nie, bo tam się coś... No to złamałeś kawałek, no trudno. Dobra, to już, No to już masz. Pozbieram z tego. Piękny, kwitnący kwiat, widzisz? No Dasz mi dobra. robotę, no. Ale czarny bez, on ma to do siebie, że on... Kruchy. Wiesz, nie tyle, że kruchy, on się ładnie rozprzestrzenia, to wiesz. No i dobra, i resztę damy naszym kuzom. Przyszła mi do pomocy kuleczka. To kto pierwszy, ten lepszy. Szybko. Ale żeby nie, zjadła kwiatów nie Kwiatów widziałem, chyba żeby nie się, je. no. Wiesz? Chyba nie. Dobra, już. A mogłabyś kwiaty zjeść, to by ci tego pyska tak nie dawało. Ale zapach jest błędny. Kiedyś jak byliśmy na Mazurach, to poczęstowali nas takim ala szampanem. To jest taki szampan chyba bawarski się nazywa, niemiecki. Z tego co nam powiedziano, że właśnie namaczała kobitka kwiaty, które już wcześniej, zaznaczam, odleżakowały, żeby robaki wyszły. Zalewała to wodą mineralną gazowaną, do tego cytrynę, no i niestety oni jeszcze dawali trochę cukru. I to było takie fajnie, i no oczywiście z lodem to się podawało, i to było takie fajnie, takie orzeźwiający, cytrynowy taki smaczek, prawda? Nam trochę było za słodko, ale nie musicie, jak nie chcecie. I to no fajny taka orzeźwiający napój letni. Oh. My już się zabieramy. Dobra, idziemy, bo musimy jeszcze to, wiesz, muszą one odleżakować. Tak jest. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, feel it coming in. Golden, I'll follow home. Golden, golden, golden.
Marcin teraz stąpa po miejscu, w którym były kupie. brojlerki. Po Tak. kupie. One... 2 dni tutaj stały, pierwszy dzień mówiliśmy wam, jeszcze brzydka była pogoda, no ale tutaj na przykład tak to wygląda po 2 dniach, no raczej tragedia. I uwierzcie mi, za 2-3 tygodnie to będzie najbardziej żyzna trawa pewnie na całym siedlisku. Ale no potrzebuje teraz regeneracji. Tutaj już stały tylko 1 dzień. Widzicie, że znacznie mniejsze jakby uszkodzenia, czy jak to powiedzieć. Jeden dzień to ja nawalone. już wam, momencik, Przepalone. zaczekaj Marcin, ja już wam chcę unaocznić to tak dokładnie. Tu zresztą widać, tu linia 2,5 dnia, przebiega. bo to można powiedzieć, Tak, że to jest pierwsze pole. Tak, to tak wygląda po 2,5 dniach. A tutaj Już już jeden. pomiędzy klatką to Doba. jest 1 dzień, doba. I widać niesamowicie dużą różnicę. To jest przegięcie, powinniśmy już przestawić 2,5, wiecie, bo połowa dnia, bo pomyślałem, a przeciągnę i one Ale tak dlaczego nie brudziły. też nie przestawialiśmy? I Bo pogoda była paskudna i po prostu myśleliśmy, że lepiej, że niech będą, bo wszystko było mokre, padało. No i dobra, mniejsza z tym. Tak wygląda po dniu, czyli mniej więcej tyle nawozu za każdym razem trafia na pastwiska. Oczywiście one teraz jedzą po jednym wiatrze, jak to brzmi, po jednym wiatrze dziennie. Natomiast ja już się zastanawiam, czy do 1,5 wiadra nie dobijać, bo wszystko znika, kiedy bym się tam nie pojawił. Na przykład, no teraz już jest połowę tego, co dostały, a to jest całe wiadro. Także, a po południu podejrzewam, że będzie pucha. Pokażemy wam te małe. Jak to pachnie? no ma swój powiedziałbym, zapach. nie kurzą kupą, wiecie, taką nioski. Nioski mają bardziej śmierdzące, bym powiedział. Ale ja wiem, jaki to jest, taki lekki z kiszonki, ciężki do wyokreślenia. Nie jest tragiczny, ale jest bardzo intensywny. Może to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Nam, wiecie, obora tak samo nie pachnie na pewno jak osobom, które nigdy tej obory nie wąchały. I tak samo z kupami zwierząt. Macie tutaj te nasze pociechy. Takie dwie ciekawostki wam powiem. Jedna z nich, znaczy jedna jest na pewno ciekawostką, że kogut rośnie szybciej, jest bardziej mięsny, natomiast kurka rośnie wolniej, jest lżejsza, ale jest bardziej tłusta. Ma więcej tłuszczyku. Także to jest super sprawa. I już one mają troszeczkę ponad 3 tygodnie, już zaczyna się grzebień u kogutów zarysowywać. No, wyglądają jak po chorobie, widzicie, popromiennej z tymi piórami, ale tak naprawdę one po prostu bardzo powoli się upierzają, bo jest to rasa, która jest hodowana normalnie, tak jak mówiliśmy nieraz, w zwyczajnych farmach, natomiast po prostu jest prowadzona inaczej, więc jakby to jest ta sklepówka, czy jak to się tak mówi, taka popularna rasa, którą jemy, natomiast handlowa, natomiast kompletnie jest inaczej karmiona i inaczej prowadzona. No i taka właśnie z przekąsem wam chcę powiedzieć, trochę czarnego humoru, nic nam nie zdechło. Także jednego sam ubiłem, bo mówiliśmy wam, że on nie rósł i nie przenosimy takich zwierząt. Ja wiem, że można powiedzieć, bo by coś tam zawsze, bo co by... Nie. Szkoda po prostu miejsca. I tak jest ich za dużo. Powinno być maksymalnie 75, a chyba mamy 84. No ale co mam zrobić? Wiecie, no za dobrze się wykluły i no przecież nie będę ubijał też dla zasady ubijania. Ale przeprowadzimy, po prostu myśleliśmy sobie, że teraz nie, ale jeśli będzie czas wcześniej, zaczniemy przestawiać 2 razy dziennie. I jak będą brudzić, bo one będą więcej brudzić, bo będą jadły 2 wiadra dziennie.
No, jest przy nich praca, teraz sobie z Klaudią taki wózeczek kupiliśmy, to wam bardzo bym chciał polecić, w ogóle to jest kilka dni pracy z nim i teraz od razu mi przyszło do głowy, że gdybym wiedział jakie to jest wspaniałe, wiecie, takie wózeczki ogrodowe, 4 kółka i ciągniecie za sobą, to bym to dużo wcześniej robił. Szanujcie, szczególnie jak jesteście starszymi osobami, tak powyżej już 40, szanujcie swoje zdrowie, nic nie bierzcie na kręgosłup, co nie musicie wziąć na kręgosłup, jeśli możecie coś przewieźć, to przewoźcie. My zaczynamy się ostro szanować, no bo człowiek się zregenerować nie może. A wiecie, że za młodu to człowiek się regenerował w godzinę, a teraz to i 3 dni nie wystarcza, chyba tydzień. Maluchy nieprzyzwyczajone do szkiełka, widać, że parcia nie mają. Na gwiazdy to raczej nie urosną, chyba że rosołu. Powiem wam, że jesteśmy mega dumni i szczęśliwi, że poszliśmy jakby za namową generalnie na prowadzenie gospodarstwa właśnie tą metodą tego Salatina, bo no wszystko się uzupełnia. Mamy wspaniałe, one naprawdę są smaczne, szybko rosną, no trzeba tą paszkę robić, no jest to bardzo intensywny chów, bardzo trzeba być uważnym, wiedzieć co się robi, ale jest taki wynagradzający i mało tego, no ilość kup, które one zostawiają po prostu w sposób naturalny i bogaty nawozi nam pola, bo jak wiecie, no one pasze mają bardzo bogatą na algach, no tak jak wiecie też jest i mączka rybna, ale jest dużo soi, kukurydzy i innych tam mikro i makroelementów. Także to wszystko ląduje na pastwisku i to później widać. Pierwsze koszenie po pastwisku, to już wam później powiem tym osobom zainteresowanym, nie dajemy od razu kozom, tylko pierwsze co urośnie jest ścinane, bo jest za bogate. Ale tutaj trzeba zaznaczyć, jest jeden minus. I już wam mówię jakim minus jest, bo już też my to widzimy po sobie i znajomi też to potwierdzają. Musicie kupić zamrażarkę, bo one są tak dobre, tak smaczne, a robicie to raz w roku, bo przede wszystkim raz w roku w tym sensie, bo chcecie, żeby właśnie one dostały i słoneczko, i robaczka, i były wybiegane, i są zdrowsze, prawda? Więc jest tutaj dodatkowy kosz, czyli zamrażarka. I miejsce na zamrażarkę. Tak, bo chcecie ich po prostu mieć jak najwięcej, żeby cieszyć się nimi cały rok. My jeszcze mamy kilka, chyba 2 albo 3 kurczaki właśnie z zeszłego roku. Wczoraj robiliśmy mały kipisz w naszej zamrażarce, bo ona ma 500 litrów, druga nie wiem, 300, a trzecia tak, chyba tak. ze 200. No to zrobiliśmy taki 150. remanent, żeby wiadomo schodzić z tych zapasów, no bo idą świeżynki. Tak. I to jest plus i minus gospodarstwa. My robimy sezonowo i po prostu no, trzeba to przechowywać. My wiemy oczywiście o wekach, tak. Weki będziemy robić, wiemy oczywiście o wędzeniu, wędzić będziemy, choć wędzenie będziemy robić w większości te tradycyjne, natomiast na pewno jak się uda, będziemy się chcieli nauczyć robić te wędzenie takie długotrwałe, co wysusza mięso kompletnie, wiecie, na zasadzie, że to jest wędlina zaczyna się robić dojrzewającą, czyli wisi sobie w jakimś tam miejscu i nic jej się nie dzieje. To nam właśnie się bardzo podobało, jak podróżowaliśmy akurat w południowej Europie, że sklep był ciepły, wędlina wisiała, wyobraźcie sobie, w pełnym słońcu, na wystawie, za szybą, ale w pełnym słońcu, aż z niej kapało i dalej była świeżą wędliną. I dobrą. Także coś niesamowitego, co można zrobić, jak się wie, co się robi. No będziemy próbować, jak nie pojawimy się tak jak w piątek na przykład, to znaczy, że przegięliśmy z podgrzewaniem wędliny. Ale jeszcze tutaj wracając do samych kurczaków, my mamy tutaj właśnie taką starą, już trochę podartą, to jest plandeka, dokładnie, brakowało mi słowa plandeka, którą po prostu na te pierwsze dni, które były takie mokre i wieczne, zasłanialiśmy im, żeby nie miały przeciągów. To zawsze wam o tym wspominamy. Miejcie to na uwadze, bo to jest naprawdę istotny fakt w hodowli kurczaka pastwiskowego. Pogoda. Szczególnie noce. Noce i wilgoć, no to musicie już sami oceniać. Ale no, ciągle to powtarzamy. Szybki, intensywny, pracochłonny chów, bardzo szybko wynagradzający,
ale ponieważ, a minus to, że trzeba bardzo, bardzo uważać na ich zdrowie, patrzeć na kupy, dlatego ja zawsze, zresztą to mówiłem też już 100 razy, powtórzę dla nowych widzów, zawsze te kupy są wodą bardzo porządnie myte, tak żeby się wbijały w ziemię, żeby ten azot mi nie parował, tylko żeby wchodził i jak najwięcej nawoził, ale też pozwala mi to spojrzeć na jakość kupy, czy ta kupa jest odpowiedniej konsystencji, one nie trawią tak do końca ładnie, jakby jak to robią wnioski, troszeczkę to inaczej, ta kupa jest troszeczkę, odchody są to trochę rzadsze, natomiast jak się pojawiają jakieś czerwone kwinki czy coś, to znaczy, że coś jest z koksydiozą, może być nie tak, trzeba więcej dodać oregano, tymianku, jakichś właśnie antykoksydiostatyków, ale na bazie naturalnej, tak żeby je w dobrym zdrowiu trzymać. Trzeba przestawiać, jak macie młode i uważacie, że nie trzeba, nie przestawiajcie, żeby zawsze były na świeżym, bo patogeny w takim zatłoczeniu bardzo szybko się namnażają, więc no to jest, tak jak powiedziałem, wszystko zajebiście, ale bardzo trzeba mieć dobre oko na to, co się dzieje. Kwiaty zebrane i widzicie te baldachimy teraz tutaj troszeczkę poleżą chwilę, żeby właśnie cokolwiek się znajduje na nich, jakieś robaczki, żeby powychodziły. Maszyna już przyniesiona, gotowa. Marcin smutny, tak. Bo on by z robakiem z chęcią wciągnął. Tak, Marcin by z robakiem zjadł. Później jak już będziemy wrzucać je do śmietany, to będziemy ucinać, tu będzie trochę takiej żmudnej roboty, będziemy to ucinać przy tych samych właśnie kwiatach, żeby jak najmniej tego zielonego nam no niepotrzebnie się namaczało, bo tutaj nie ma przecież aromatu, i tego pyłku kwiatowego, co na kwiatach jest. No, pyłku kwiatowego tylko jest na kwiatach. Ale właśnie zaznaczam, żeby później tych zielonych gałązek nie wrzucać. Klaudia, ty masz piękny podbródek. Dobra. Klaudia, czyniesz sobie palce. Wydłużyłam się teraz o 2 cm. Ale O 2 cm rosłeś, a podbródek został. świnia jesteś, ty łajsku. Kocham twój podbródek, kocham Zapamiętam. twój nosek, wszystko kocham. Słuchaj, zapamiętam to sobie. Dostanie Marcin za karę Całusa. 2 gałki mniej. Dwie gałki. Nie dostaniesz, w ogóle nie dostaniesz lodów. O. Nie dostanę mleczka Nie od dostaniesz. koziów. Ty łajzo. To inaczej, to ja będę mówiła, o jaki ładny brzuszek, ho, zobaczysz, do kamery to wciąga, ja mu zawsze mówię, Marcin, postawa. Marcin, ale ty się wydłużasz i podbródek jest, a ja wciągam i jeszcze wciągam. Dobrze, Jeszcze wciągam. zacznę robić jogę twarzy. Jogę twarzy. To Klaudia, wystarczy tak. I na gumkę. Naprawdę, grozisz sobie tym, że nie zjesz tych lodów. Oberwę strasznie. Tak, Będę tego żałował, to już jest pewne. Dobra, to jest trochę taka żmudna teraz praca, ale... Co robisz, Klaudusiu? No co, obcinam te kwiatuszki właśnie, bo o to właśnie mam. A do czego wrzucasz? Do śmietany 30 wrzucam i później tą śmietanę 30 dajecie do lodówki. Najlepiej na całą noc, niech to sobie się pomaceruje. Właśnie, to ma za zadanie pomacerować i na następny dzień bierzecie to, po prostu przecedzacie przez sitko, przecedzacie to, no i dodajecie, tak jak my, kogiel-mogiel z dużej ilości żółtek, my dajemy dużo żółtek. Później... Baza jest w filmie, baza jest tak. filmy lody śmietankowe, to jest baza. To jest, tak, no faktycznie, nie będę się powtarzać, odsyłam do filmu. Tak, a ja chciałem tylko powiedzieć, zgasił. że zamiast sitka, jakbyście nie mieli sitka, zawsze możecie odcedzić przez zęby. Dobrze, że nie powiedziałeś przez pieluchę albo przez swoje gacie. Przez pieluchy. Ale pamiętajcie, że pieluchy kawałek, bo to musi być ten czysty. Dobra, kończymy, bo to nie robi się apetyczne. Miały być bezowe, wyjdą czekoladowe. Iż. Nie, no już, koniec. Mam się trochę głupi humor, no ale trudno co zrobić. Bierz się za nożyczki i tnij, a nie. Ale ja wolę cię tutaj kamerować i rozśmieszać. Rozśmieszać dobrym humorem. I mój podbródek nakręcać. I orli nos. Orle gniazdo tak można teraz powiedzieć. ciężko trzymać postawę. Ale Klaudia, przecież to nic nie zmienia. Podbródek jak był, tak jest. Dalej wisi. No, jest! Udało się! Klaudia! Czekaj, bardziej do tyłu. Au! Wredny, jest naprawdę wredny. Strasznie. Jestem wredna do tego małpa. Trudno co robić. A ja staram się tak dobrze wyglądać. Staraj się dalej. W naszym wieku to już tylko staranie. Zostaje. Dobra.
Idę pomagać Klaudii i gonimy... Zobaczymy później. Tak, i Zobaczenia później. do zobaczenia. Trochę roboty.